Przyszedł ten moment, że teraz ja liczę, ile mam tabletek przeciwbólowych. Tak jadę, boli mnie brzuch. Zastanawiam, czy już brać, czy jeszcze nie brać, ale już długo boli, to jednak wezmę. Oby mi 5 starczyło na jutro. Bo ostatnio oddałam kierowcy jeszcze 3 dodatkowe. No dobrze, jakoś to będzie. Oj. Całkiem na szybko. Zrobiłam sobie obiad. Teraz jest tylko pół godziny pauzy, więc w pół godziny trzeba to wszystko zrobić. I ugotować, i zjeść, i posprzątać. O. Cały czas ta słoma wyłazi mi gdzieś skądś. Dzisiaj jest halibut na obiad. Ja bardzo lubię halibuta. Patrzę, że stoi ciężarówka przede mną, gdzie jest na czepie urwany zderzak cały i linka potargana celna. Zastanawiam, co się stało. O. Jak myślicie, co się stało? Wreszcie nie ma zderzaka. Tutaj nic nie ma. Tu, no widać, że rączka jest tu urwana. O, pardon, krótka przerwa. Pierwsze śniegi za nami, rok się już powoli kończy, ale ja mam dla Was jeszcze 2 niespodzianki od Eurowag. Pierwsza jest taka, że możesz zgarniać 100 euro za polecenie Eurowag swoim znajomym w ramach programu Member Get Member. Jak to działa? Polecasz Eurowag swoim znajomym używając swojego unikalnego kodu. Twój znajomy rejestruje się w Eurowag przy użyciu właśnie tego kodu. Później tankuje 1500 litrów paliwa w ciągu 30 dni, a Ty dostajesz 100 euro. Taki świąteczny prezent dla swoich klientów od Eurowag. Ale słuchajcie, bo teraz jest druga niespodzianka. Nowy Eurowag Track Park w Słowacji, a mianowicie w Trnawie koło Bratysławy. Wielkie otwarcie już 9 grudnia, na które Was już dzisiaj serdecznie zapraszam. Jeżeli 9 grudnia będziecie przyjeżdżać, wpadnijcie. Będą gorące napoje, przekąski, prezenty, no i oczywiście świąteczna atmosfera, bo święta już za rogiem. Dziękuję Wam za ten kolejny wspólny rok. Mam nadzieję, że dojedziemy go szczęśliwie, a jeżeli przeszliście do Eurowag dzięki mnie, no to dziękuję Wam. I mam nadzieję, że tak samo jak ja, dzięki Eurowag macie trochę więcej spokoju w tej szalonej, transportowej codzienności. Do zobaczenia w Eurowag. No i proszę Państwa, Paryż. Paryż to korki oczywiście. Jedziemy 86. Myślałam, że jechać 104, ale nie ma żadnej oszczędności czasu, więc tam też są korki. Więc próbujemy 8,6. Do celu wciąż 600 km. Powiem Wam, że chyba sobie zrobię tak, że dokręcę jeszcze 1 godzinę i 10 godzinę dojadę dzisiaj. Raczej 8 godzin do celu, to jak jutro jeszcze jakiś korek złapię, to będzie... co dojadę. W Francji to tak średnio, wiecie, z korytarzem życia. Tutaj raczej tak we Francji zawsze służby jeżdżą, jak się nazywa, pasem awaryjnym. Taka ciekawostka, tak zwróciłam na to dzisiaj uwagę. Tam pod Bordeaux staliśmy, nikt w ogóle się nie układał w korytarz, a służby szły prawą stroną.
tak oto z 20 minut korka zrobiła się godzina korka. No i oczywiście, że tacho przywalona. No więc mam 9 godzin i 5 minut, więc teraz już muszę wykręcić nawet jeszcze jedną pauzę, 45 minut i wtedy dojedziemy do 10 godzin i startujemy. Skończymy nad Paryżem gdzieś. Ja nienawidzę Paryża. Po prostu najgorsze co może być jechać przez Paryż. Nie wiem, czy jest jakieś inne miasta w Europie, z które tak nie lubię jeździć jak przez Paryż. Nie wiem. A wy jakie macie miasto najmniej ulubieńsze? Myślicie, że Kratkodeus można napisać tachograf? Nie można tylko. Co z tego wyjdzie? Że ja też się nauczę wkładać długopisa w miejsce dla długopisu. Gdzie jest mój długopis? Mam dość tego dzisiejszego dnia, już powiem wam szczerze, że to nie jest mój dzień do jazdy. Nienawidzę Paryża po prostu. Do jazdy. 4:45. Kolejne. Nic, coś sobie zrobię do jedzenia, może im będzie lepiej. Już przyszła kolejna halibuta, wykończenie. Jak znam siebie, to przyjadę do Polski, to już po prostu nie będę gotować. Więc tak męczę tą rybę. Już praktycznie nie mam. Ale dzisiaj teraz sobie zrobiłam takiego halibuta na tłusto. Jak cały czas robię jakoś tak bardziej na parze, to teraz potrzebuję ją smażonego na tłuszczu. Dobry halibut. Już wieki nie jadłam halibuta i stwierdzam, że to jest chyba moja ulubiona ryba w takim razie. Wiadomo, że każdy lubi łososia, ja też lubię. Trochę mi się przyjadła dorada, bo jadłam dużo dorady takiej w całości pieczonej przez jakieś 2 lata. Bardzo lubię karmazyny. Trzeba się troszkę przy nich narobić, ale bardzo lubię. No i w sumie halibut ulubiony. A po dorsza lubię, ale jakoś czasami jest mi po nim niedobrze. No, czemu? Już mam dość tego dnia, naprawdę bardzo mam dość tego dnia. Jeszcze godzinę jechać. Kurczę, gdzieś wypadek. Że tam nie ma miejsc. To specjalnie jechałam, żeby zajechać na parking. Oj. Czyli nie ma miejsc. Tutaj też nie ma. A były miejsca, kurde no.
Wam, że to jest chyba jedyna najlepsza opcja, bo tutaj teoretycznie jest zakaz ciężarowych, a ma się gdzie wyciągnąć. Nie blokujemy. Bo myślałam, że staniemy tak jak ten, nie? Ale tutaj jest lepiej. Mogę nawet przytulić jeszcze bardziej, ale jest okej. Tutaj śpimy. A widzicie, tutaj wcześniej na zjeździe widziałam taki duży parking. Taki właśnie jakby publiczny. A nie było żadnych znaków, to też jest dziwne. W każdym razie wyglądał jak taki publiczny parking i wyglądało na to, że jest dużo miejsc. Był na zjeździe, więc ja stwierdziłam, że skoro mam 3 minuty tylko, no to już lepiej jest jechać na ten. I ja myślałam, że te oznaczenia, które są przy drodze, no to się tyczą tego typowego przy drodze, a nie na zjeździe, ale myślę, że że tam to jest jakiś nowy parking całkowicie, jest jeszcze jakoś nieoznaczony prawidłowo i że oni chyba mieli na myśli tamten, bo popatrzcie, ten jest no wręcz przepełniony. Albo system nie działa odpowiednio, bo dawniej te systemy kiepsko działały z informacją, natomiast teraz, tak teraz wcześniej, no to lepiej działały, ale widać, że jednak nie. Więc słuchajcie, jest jak jest. Najważniejsze, że się udało. 9,59, tak? Zobaczmy, jak to dzisiaj wyszło. Dzisiaj 10 godzin dosłownie. 10 godzin. Ale tam się dzieje od rana, co? A tu już przed nami ostatni kilometr. Dzień dobry, to w ogóle. Jest godzina 5:20, mamy dokładnie 9:04 pauzy. Jesteśmy gotowi na ten dzień. Spałam dobrze, pozamykałam się na zamki zakręcane. Po prostu wyszłam z założenia. Będzie co będzie, najważniejsze, żeby mi nic nie zrobili. No i widzicie, że ostatecznie się okazało, że wszystko jest ok, całe szczęście. Takie jak się stoi w przejeździe, to jest właśnie taki plus, że tak mi się zdaje, że to zawsze troszkę zmniejsza prawdopodobieństwo tego, że coś tam się stanie, bo jednak w przejeździe to w przejeździe. Chociaż ja też słyszałam, że 300 litrów paliwa zajmuje 3 minuty wypompowanie. Też jestem w stanie to uwierzyć. Więc można naprawdę na szybko na awaryjnych, tak? Ktoś czasami staje na siekanie. Dobra, jedziemy. A ci w Rajkach to mieli przeboje dzisiaj rano wyjechać. Też nie wiem czemu w sumie, bo wszyscy stoją przed liniami, a widzicie, że ci trochę za blisko tej linii stoją, ale teoretycznie stoją też przy liniach, więc powinno się dać. Ale to wystarczy, że ktoś bardziej do przodu podjechał. Patrzę, że te linie są dosyć długie, a wszyscy podjechali na przód, a nie na tył. I myślę, że to dlatego. Zatrzymałam się do toalety na kawę. No już jesteśmy w tej części świata, Europy, gdzie duża kawa jest takiego rozmiaru. Ale też wtedy kawa i rogalik kosztuje 6,5 euro. A na południu kawa kosztuje 1,60 euro albo 2 euro i rogalik nie mniej niż 2 euro.
No i pauza. Przejechałam 3 godziny. Na Antwerpii jest korek. Przedtem wyszło 15 minut, więc jak byłam na kawie, teraz na razie nigdzie się nie wybieram. Ale słuchajcie, bo trzeba kupić winietę. To nie jest ta karta. I ja ostatnio byłam bardzo zaskoczona, jak mi kolega mówił, czy on może sobie sam winietę wykupować na Holandii. Oczywiście chodzi o eurowinietę. Ta eurowinieta, czasy eurowiniety się zdaje, że już się całkowicie kończą, ale jeżeli ktoś z Was nie wie, jak się wykupuje eurowinietę, więc wpisujemy tak, eurowiniet. No i tak, eurowiniet.eu. Wchodzimy sobie tutaj, widzicie, od 1 lipca kończy się już, od 1 lipca 2026 roku. Holandia już przechodzi na swój własny system, na pewno będzie dużo drożej. Jak ja jeszcze zaczynałam jeździć, to w eurowiniecie było 5 krajów. Belgia, Holandia, Luksemburg, Szwecja i Dania. I teraz to już de facto Belgia już się dawno wypisała, Dania później się wypisała i teraz się Holandia wypisuje, więc... No ale chodzi o to, widzicie, to jest bardzo proste. Ja w ogóle dziwię się, że wiadomo, że w takich wielkich firmach flotowych, które dłużej jeżdżą gdzieś tutaj po Holandii, no to najbardziej się opłaca wykupić winietę od razu na rok. Natomiast jak ktoś sobie jeździ tak jak ja, że trochę raz na jakiś czas jestem w Holandii, no to zdecydowanie się opłaca kupić po prostu na jeden dzień, czy tam ewentualnie na tydzień. Ale chodzi o to, że ja byłam w szoku, że w takich małych kierowcach, w takich małych firmach transportowych to dyspozytor wykupuje winietę. No chłopaki, no już nie opowiadajcie, że nie potraficie winiety kupić, eurowiniety kupić, tylko obciążacie z tym biuro. Jak wy najlepiej wiecie, o której wyjeżdżacie, bo czasami przecież człowiek na przykład do kraju wjeżdża 2 godziny przed rozpoczęciem dnia albo zakończeniem, a to się kupuje od godziny 00 do 00. Więc tak, ja na przykład ostatnio co na Rumunii kupowałam też, no to przecież o 1 godzinie w nocy wyjeżdżałam z Rumunii i wiecie, skąd dyspozytor ma to wiedzieć, takie rzeczy, aż tak dokładnie, jaki jest wasz plan. No więc dobra, dzisiaj jest 15? 15, więc wykupujemy na dzisiaj, od razu się data uzupełniła, idziemy dalej. Kraj rejestracji pojazdu. Także według mnie prosić dyspozytora o kupienie winiety to jest wstyd i lenistwo. Tu wpisujemy rejestrację. R7 Volvi. Klasa 4.8 lub więcej. Mamy Euro 6. Idziemy dalej. No i widzicie, teraz karta paliwowa jest wybrana od razu. Tutaj numer karty trzeba wpisać, co oni tutaj chcą. No i patrzcie, jest gotowa winieta na dzisiaj. Można też wziąć PDF i widzicie, 13 euro teraz kosztuje. Dawniej ile kosztowała? 5 euro? Dobrze pamiętam, czy źle? No w każdym razie widzicie, że jest nawet... Ja nic nie robię, bo skoro płaciłam eurowagiem, to mi się to skoczy do faktury zbiorczej, więc ja po prostu nie mam potrzeby, ale tak wy pracujecie dla kogoś, nie jesteście u siebie, to nie wiadomo co tam kto jak ma, więc pewnie lepiej w ramach rozliczeń jest lepiej wysłać to do biura, ten PDF, no ale macie z głowy, macie zrobione, więc mam nadzieję, że już wiecie, jak kupić sobie eurowinietę. Nie na żadnych stronach pośredniczących, tylko właśnie takiej eurowiniet.eu. Widzicie, to było bajecznie proste. Macie kartę paliwową, to znaczy, że możecie kupić sobie sami eurowinietę. A jak wiecie, że na przykład będziecie 2-3 dni albo jakoś jest niepewnie, no to czasami ta opcja taka na tydzień jest najtańsza. No dobrze. Chyba każdy zna to miejsce, co? Tak, A1 w tym w Polsce. Tak jadę przez tę Europę i patrzę, jak się zmieniają stacje przy autostradach. Wcześniej nie było praktycznie w ogóle stacji ładowania pojazdów, a teraz patrzcie, praktycznie tam w ogóle nie było paliwa, tylko były właśnie ładowarki. To jest dopiero coś, nie? Ciekawe.
Gliwic. Jakoś tak mało roboty z Holandii, w ogóle też taka akurat okolica, powiedzmy, górna, więc trochę kiepsko, natomiast jakoś jest znowu mało roboty. Tak i dzwoniłam po znajomych różnych i nikt nic nie miał z Holandii, gdzieś na Śląsk czy w tamtych okolicach, więc dosyć dziwne, ale powiem Wam, że tak ostatnim razem w sierpniu jak jeździłam Volvim, to tej roboty było nagle bardzo dużo, tak w 2021-2022. A teraz znowu jakieś takie za bardzo nie ma w czym grzebać, nie ma z czego wybierać w ogóle. Stawki znowu jakieś takie naprawdę śmieszne, więc nie wygląda to znowu dobrze. Przez chwilkę na wakacjach wyglądało to dobrze, a teraz znowu to wygląda źle. Ale cieszę się, że do domu jadę. Jakbym nic nie znalazła, to bym chyba na pusto pojechała. Już w takim jestem stanie. 1000 km na pusto. Nie do końca to mądre. No jedźmy ten rozwodowy. Ja jestem tylko bardzo ciekawa, jaka będzie reakcja tego rolnika, jak zobaczy, ile tej słomy wieziemy. Bo normalnie tej słomy, pamiętacie, jej powinno być no 1/3 więcej i według mnie tyle by się zmieściło. No ale ten chłopak, jak tam walczył z tą słomą, nie mógł sobie poradzić, to on też no, dzwonił do kogoś, więc z kimś to ustalał. Więc no ale jestem ciekawa, bo to zlecenie przyszło tak naprawdę tak jakby od klienta, który odbiera to. Przynajmniej taka sama nazwa, więc myślę, że po prostu sobie ta holenderska firma sama ogarnia. Więc pewnie wiedzą, ale może jednak nie wiedzą. Jak sobie tak wyobrażam, że kupujemy, tak jak w jednym pionie, pamiętacie, było 3 bele słomy, czyli tak jakby w jednym rzędzie jest 6 i mam 12, a powinno być 18, więc wiecie, 24, a 32, no jest różnica, a płacę tyle samo za transport. Ja nie mam płacone za wagę, tylko po prostu za kurs. Więc ja na miejscu tego kupującego no bym była zła. Podnosi to mocno cenę tej słomy. Nie wiadomo, czy się wtedy to opłaca w ogóle. Ale cena z kolei za transport też była tak naprawdę niska, więc ja się cieszę, bo mniejsze spalanie. Ale sprzątanie przed nami. Wiecie, jak mi się już nie chce jechać, już dojeżdżamy do Holandii. Za chwilę będzie granica, za 10 km. Ale mi się tak nie chce już po prostu mam dość. Żebym tą słomę rzuciła tutaj na pole. Jakbym miała podłogę ruchomą. Dobrze, że ja nie mam Dobrze, że ja nie mam ruchomej podłogi. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest ruchoma podłoga, to jest taka, która się potrafi sama rozładować. Tak się po prostu ruszają, od tego podnoszą i ruszają takie panele jakby w podłodze, które sprawiają, że po prostu ładunek tak robi, się podnosi i tak. Dobrze, ja mam podłogi samorozładowczej, dobrze. Była akcja. Tak mi się przypomina, jak pierwszy raz w życiu wiedziałam, że w ogóle takie naczepy istnieją z ruchomą podłogą. Pamiętam na jakimś w jakiejś recyklingowni. Jeszcze w Selsie pracowałam i ja wtedy miałam akurat jakąś izotermę albo chłodnię, nie pamiętam, coś miałam podpiętego takiego, w każdym razie nie plandekę i przyjechałam ładować belki, takie duże belki z folią po recyklingu na pampersy. No i właśnie pamiętam, że mi tam jakoś załadowali tego tyle, ile chcieli, znaczy zaczęli ładować na taką wysokość, jaką chcieli i ta chłodnia zaczęła się robić do tego, nie? Albo chłodnia, albo izoterma, już naprawdę nie pamiętam. Pewnie raczej izoterma, skoro tak się ten... Tak, to musiało być naczepa lotnicza, tak, chyba to musiało być. Czyli taka po prostu boks jak pod palety lotnicze. Czyli
nie chłodnia, ale też sztywna ściana. No więc się zaczęło tak rozginać i myślę, kurde, jak mi załaduję to 24 tony, pojadę, to przecież mi się to ta w ogóle tam naczepa rozejdzie, nie? Pamiętam, że wtedy jakoś tam ostatecznie ustalili, że mniej tego będzie, ale tam właśnie był gość, który przyjechał z czymś innym i właśnie robił rozładunek. Ja byłam w takim szoku, że tak można. Wow, tak się da? Tyle różnych naczep. Fajnie by było, jakby następnym razem jakieś zlecenie na Volvego wpadło. Gdzieś trochę w polach postać. Już mi starczy tego betonu i asfaltu. Starczy. Jakiś kawałek pola, lasu, o las. Tutaj może pola to nie, bo już są puste pola. To już nie ma wsio toilet. Wsio toilet po zmroku i przed wschodem. Ale jakiś las, no. Jeszcze by grzyby można było pozbierać. Przywołuję zlecenia na Volvego do jakiegoś windparku. Przywołujcie razem ze mną. Albo windpark, albo nie wiem, jakaś budowa, ale tak, żeby było dziko. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Tsaba, Filip Bosanak.